Już pewnie myśleliście, że to kawa. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj mamy wodę, bo już wypiłem 2 kawy przed nagrywaniem tego materiału, ale do rzeczy. Trochę się zbierałem do nagrywania tego, wy też na to trochę czekaliście, ale wreszcie mamy to i wreszcie lecimy z tym nieszczęsnym elementem. Jak stanąć na jednej ręce? Dobra, na wstępie wypadałoby nadmienić, że dołączyłem do ekipy Kali Athletics. Jak już mogliście widzieć po intrze, mamy fajne promko i fajne intro na mój kanał i mam nadzieję, że to się będzie zajebiście rozwijać, że będziemy się fajnie crossować. Na innych kanałach też będziemy robić materiały do mnie, do Darka, do Przemka, także wbijajcie do nich, macie linki w opisie. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Ogólnie zapisałem sobie tutaj wszystko, co chcę, żeby było zawarte w poradniku i zrobimy to w moim stylu, nie będę tutaj się posługiwał żadnymi stwierdzeniami z gimnastyki. Chciałbym wam to przekazać w taki jak najprostszy sposób, żebyście też to zrozumieli, bo one arm handstand to jest mega wymagający element. Ja sam uczyłem się go ponad 2 lata. Masa cierpliwości, zresztą wszystko będziemy opowiadać w tym odcinku, więc sam fakt, że już decydujecie się na naukę tego elementu jest dla mnie imponujący, bo sam wiem, ile czasu i nerwów to pochłania, także no, zapraszam was do oglądania. Nie chcę, żeby te poradniki sztucznie wyglądały, po prostu będę zerkał na telefon, bo tak mi jest łatwiej i będzie mi łatwiej to przekazać. Będę po prostu spoglądał na te punkty co chwilę i po kolei wszystko omówimy tak, żeby to było dla was jasne. Ok, na początku rozbijemy sobie HS-a na takie 2 techniki, 2 formy można powiedzieć. Pierwsza to będzie taka bardziej gimnastyczna, gdzie tam już musimy się skupić typowo na technice, typowo na balansie, na spięciu i ogarnąć to mega dobrze i naprawdę tu poświęcimy wiele godzin na naukę tego elementu w tej formie. Druga forma to głównie kwestia siłowa, gdzie skupiamy się na tym, żeby raczej po prostu przytrzymać ten element, nie zważając za bardzo na technikę, bo już samo przytrzymanie to jest mega dużo. Tam szukamy po prostu spięcia w jednej pozycji i próbujemy to utrzymać, dużo bardziej się męcząc niż w tej pierwszej pozycji, bo pierwsza pozycja gimnastyczna jest dużo łatwiejszym sposobem na trzymanie właśnie one arm handstanda. Dobra, teraz przechodzimy sobie do zalet i wad tych 2 form. Zaczynając od formy gimnastycznej. Główną zaletą formy gimnastycznej jest to, że możemy osiągnąć w niej tak jakby resting position. Gdy mamy resting position w zwykłym handstandzie, no to tam możemy trzymać to dużo dłużej. Możemy wydłużyć tego holda właśnie aktywując barki, właśnie dobrze rotując miednicę i mając dobre ustawienie całej sylwetki. Tak samo tutaj. Jeśli wszystko ogarniemy normalnie, jeśli będziemy mieli dobrze dorotowaną miednicę, dobrze wyciągnięty bark, to wtedy możemy to trzymać dużo dłużej i wygodniej. Jeśli mamy wiadomo wszystko ogarnięte i wszystko przygotowane do tego, żeby stać na jednej ręce. Największą wadą jest to, że na przykład gdy startujemy w zawodach i koniecznie uczymy się tej gimnastycznej pozycji i nie mamy jej jeszcze dobrze wyczutej, to wtedy będzie to mega ciężko przytrzymać, bo w dobrej formie to ogarnąć i ogólnie dobrze to wszystko spiąć przy stresie i przy publiczności jeszcze, co ostatnio się zdarza bardzo rzadko, to no właśnie, to może być mega ciężkie, więc to jest największa wada. Dobra, teraz przechodzimy do zalet i wad siłowego one arm handstanda. Tutaj głównie chodzi o to, że tutaj już możemy sobie pozwolić na jakieś zaburzenia formy. Możemy podgiąć trochę rękę, żeby się to łatwiej trzymało. Możemy trochę bardziej dorotować to wszystko. I wtedy największą zaletą jest to, że właśnie na zawodach jest duże prawdopodobieństwo, że to przytrzymamy i normalnie zostanie zaliczone. Ale największą wadą jest to, że jeśli będziemy to wykonywać bardzo często, będziemy trenować to praktycznie na każdej sesji treningowej i cały czas to robić, możemy mieć później mega dysproporcje. Załóżmy w spięciu, jeśli chodzi o najszerszy grzbietu, jeśli chodzi o skosy, jeśli chodzi ogólnie o spięcie jednej strony ciała. Możemy mieć naprawdę dużą dysproporcję w tym. I zdecydujcie, co jest tak naprawdę dla was ważniejsze. Czy bardziej kwestia zawodów i holdowania tego siłowo, czy bardziej właśnie, można powiedzieć, skupicie się na formie i będziecie trzymać handstanda gimnastycznego. Ok. Punkt kolejny. Najczęstsze błędy podczas wykonywania one arm handstanda. Od czego bym tu mógł zacząć? Myślę, że na początku taki pierwszy błąd, który każdy będzie wykonywał bez jakiegokolwiek czucia tej pozycji, tak naprawdę to jest przenoszenie ciężaru bez ogarniania barku. Żeby przenieść najpierw ciężar, musimy wypchnąć ten bark, musimy go zaaktywować, żebyśmy mieli tak naprawdę możliwość jakiegokolwiek balansowania, jakiegokolwiek zblokowania naszego korpusu. Patrząc na to pod względem fizyki, no one arm handstand po prostu wtedy nie będzie możliwy do wykonania. Kolejna kwestia to brak spięcia w korpusie. Często zdarza się, że przechodząc na jedną rękę, ten korpus zacznie wam się okręcać. Mimowolnie, mimo że wy tego nie będziecie czuć, ten korpus zacznie wam się kręcić i to jest zła stabilizacja i brak spięcia w
korpusie. W kolejnych punktach będziemy wyjaśniać, jak z tym walczyć i podam Wam kilka tipów, jak właśnie temu zapobiec. Mamy kolejny podpunkt, zresztą bardzo prawdziwy i bardzo adekwatny do wielu osób. Zbyt szybka chęć nauki tego elementu. Zresztą możemy zaobserwować to w świecie street workoutu, że ludzie chcą wszystko od razu. No nie na tym to polega. Właśnie dlatego tyle osób rezygnuje z tego sportu. Właśnie dlatego, że chcą elementy zbyt szybko osiągać. A to jest niemożliwe. Najpierw musimy się dobrze wzmocnić, odpowiednio przygotować do danego elementu i dopiero później do niego podchodzić. To był ostatni podpunkt, jeśli chodzi o najczęstsze błędy w nauce one arm handstanda. A teraz przy okazji, jeśli chodzi o zbyt szybką chęć nauki, przechodzimy sobie do tego, kiedy możemy zacząć uczyć się one arm handstanda. No więc tutaj to jest kwestia sporna tak naprawdę. Sami tak naprawdę zobaczycie, czy Wasz handstand jest ok, czy nie. Ja wychodzę z takiego założenia, że przed nauką one arm handstanda, przed jakimikolwiek próbami musimy umieć jakieś ciekawe wariacje. Musimy, załóżmy, umieć jakąś 90, musimy łapać dobre spięcie po wychodzeniu z jakiejś pompki. Musimy próbować po prostu różnych kombinacji, robić dużo kombosów w handstandzie i musimy naprawdę czuć, że ten handstand to jest nasza domena i że faktycznie warto się uczyć tego one arm handstanda. Jeśli jesteście w stanie wykonywać jakieś kombinacje, jakieś pompki, 90, jakieś przeskoki ciekawe i balans Wam nie sprawia problemu, czyli załóżmy stoicie minutę w miejscu, bez żadnych drgań, bez żadnych wątpliwości, to wtedy moim zdaniem powinniście się zacząć uczyć one arm handstanda. Oczywiście to jest Wasza decyzja, ale wtedy macie tak jakby przekroczoną tą granicę do tego, żeby zacząć się uczyć tego elementu, który jest mega ciężki i zresztą sami to zobaczycie, bo mając dobrego handstanda, to nie znaczy, że będziecie mieli szybko ogarniętego one arm handstanda. Dobra, ostatni punkt, jeśli chodzi o ten poradnik, to 4 protipy co do nauki one arm handstanda. Ok, pierwszy protip podczas nauki będzie dotyczył tego, jak aktywować swój bark. Kładziecie sobie roller tuż przy swoim przedramieniu, przy ręce, na której będziecie stać, wybijacie się do one arm handstanda i automatycznie wtedy przenosicie ciężar ciała w ten sposób, żeby łokieć i bark nie dotknął tego rollera. Stawiacie sobie go obok, tak żeby po prostu nawet przylegał do Waszej ręki, ale Wasza ręka nie może uciekać jakby poza jego zasięg. Nie może go dotykać, nie może go przepychać. To Wam pomoże w dobry sposób ogarnąć aktywację barku i ogólnie przeniesienie całego ciężaru, tak żeby unikać właśnie tego, co pokazywałem wcześniej, że przenosicie ciężar bez jakiegokolwiek namysłu, po prostu próbujecie na jedną rękę bez jakiejkolwiek aktywacji barku. A to Wam to zniweluje i będziecie umieli ten bark aktywować. Dobra, drugi protip z mojej strony to rotacja miednicy. Tak samo jak rotujemy miednicę podczas trzymania handstanda, tak samo próbujemy robić w one arm handstandzie. Więc gdy już wejdziecie do handstanda, od razu rotujecie miednicę i razem z rotowaną miednicą już przechodzicie sobie na jedną rękę. Dobra, przechodzimy do protipa numer 3. Tutaj odniesiemy się głównie do skręcania właśnie korpusu. Czyli jeśli przechodzicie na jedną rękę i dalej Was okręca, mimo tego, że macie nawet zaktywowany bark, spróbujcie bardziej dorotować tą miednicę i spróbujcie przejść z jakby mocniej spiętym korpusem na tą jedną rękę. Jeśli dalej to nie pomoże i dalej będzie problem występował, stestujcie sobie, jeśli stoicie na prawej ręce, to prawą nogę dawać jakby bardziej za Was. Nie do boku, tylko bardziej kierować ją za Was, może się skręcać trochę w jedną ze stron, w stronę przeciwną do Waszej ręki. Wtedy to powinno ustąpić i Wasze ciało powinno wtedy załapać, o co chodzi. Ja się tego tak nauczyłem, miałem mega problem ze skręcaniem właśnie korpusu i przechodząc na jedną rękę zacząłem kierować właśnie nogę trochę bardziej za siebie, tak żeby była ta przeciwwaga i żeby mnie nie obkręcało. Ok, protip numer 4, który w moim przypadku zadziałał najlepiej i pomógł mi ogarnąć ten balans już w 100%, to podczas przechodzenia, jeśli już macie spięte wszystko i ogarnięty fajnie korpus i to przejście jest w miarę płynne, próbować puszczać tą rękę i podczas puszczania ręki zginać łokieć u ręki, na której stoicie. Wtedy poczujecie, że ten korpus zacznie się zatrzymywać w którymś miejscu, jeśli dołożycie jeszcze do tego balans. Nawet nie wiecie, jak bardzo bym chciał Wam wytłumaczyć całą istotę balansu one arm handstanda, ale to jest niestety niemożliwe. Musicie to ogarnąć sami na sobie i sami to zrozumieć. Tak naprawdę jedyne, co Wam mogę powiedzieć, to musicie szukać tego balansu właśnie na łokciu, trochę dokładać też balans nad garstkiem i dodatkowo wiadomo ta druga ręka, która no też robi mega robotę co do balansu. Więc mam nadzieję, że po tym poradniku zabierzecie się grubo za naukę one arm handstanda i będzie tylko lepiej. Dobra, mam nadzieję, że wszystko co zawarłem w tym filmie było dla Was jasne i ogarniecie handstanda na 100%. To jest no banał, po prostu teraz wbijacie po tym poradniku i robicie handstanda, nie? Co Ty myślisz, że oni obejrzą poradnik i będą mieli handstanda? Sam się 2 lata uczyłeś, wiesz jak to działa. Ty im możesz jakieś tipy tylko podać, a nie mówić, że po poradniku zrobią handstanda na 100%. Muszą pracować, nie, naprawdę, musi być praca. Słyszałeś? Słyszałeś, nie? Sam to musisz ogarnąć.